poprzednim odcinku Maluch samotnie walczył z trudnymi pamirskimi drogami i zdobywał wysokie przełęcze. Po spotkaniu z kamieniem trafił do warsztatu. O własnych siłach przemierzył drogę pamirską i dowiózł mnie z powrotem do Murgab. I have to push it. Na pożegnanie z Pamirem ponownie jadę na spotkanie z Akbaitao. Stromizna przed nami, Maluch. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Gotów? Wejdźmy na obroty. 35, Maluch. Dalej. Dawaj, Maluch. 475. Najgorszy moment. Tam muszę pojechać. To jest ale stromizna, ja pierdzielę. To jest chyba tu. Jest! Jest! Kurde, wjechaliśmy, no. Odpoczynek, Maluch, kurde, zasłużyłeś, no. Ja pierdzielę, udało się. Ciężko było, ciężko było. No, udało się, no. O, już tu. 4671 mi pokazuje. Pokonałem tą przełęcz w dwie strony. Maluchem, kurczę. Maluchem w dwie strony. 4600 metrów nad poziomem morza i mam pchać malucha. Że też, kurczę, znowu zapomniałem o moim rozruszniku, no. Żeby Maluch sam nie zjechał. Kochany jesteś, Maluch. Dwa razy pokonaliśmy tą przełęcz. Wracamy do Kirgistanu i Osz, gdzie czeka ekipa produkcyjna z działającym remontem. Mniejsze wysokości, wymieniony wężyk doprowadzający powietrze do czujnika jakości spalin i wypalony filtr cząstek stałych pomogły. Tym razem, gdy Maluch odpoczywa, znajduję czas na odwiedzenie bazaru. Сколько? Сколько? 200? 200? 200. Dużo. Oba. Za dużo. Aha. Okej, start. Kirgizi nie tylko tradycyjnie jeżdżą na koniach, ale też mają takie czapki tradycyjne. Kałpak chyba się nazywają. I wielu starszych w szczególności chodzi w takich czapkach. И есть это, который оригинал. Oryginał. 1500, 2000 есть. Показать там? What's the name of it? Kałpak? Да, колпак называется. Тоже колпак. Тоже kałpak. Это Można оригинал. zobaczyć? Оригинал. Сколько? 1000 сомов. 1000. Да, 1000. A to nie oryginalne? Нет, это синтетические. Вот оригинал. A, Чисто rozumiem. оригинал, да. Z czego? Jak? Волочные, чисто Волна. волочные. Волна, да. Rozumiem już, dlaczego to takie drogie. 500? 500? Нет. Давайте 80 отдам. 800? Да, 80 отдам. No dobra, namówiła mnie. Спасибо за кубка. Spasiba. Откуда? Polszy. Давайте. To mam czapkę oryginalną ponoć. Ale faktycznie materiał jest zupełnie inny od tych tańszych, także podoba mi się. Teraz czas już w drogę na wschód, w stronę jeziora Issyk-Kul. 4 dni jazdy tam mam. W każdym razie kierunek wschód.
Tablica przyczepiona. Można jechać na wschód. Na wschód. Zjeżdżam z głównej drogi. Wjeżdżam w piękne góry Tien Shan. Miało być łatwo asfaltowo. Jest trochę gorzej szutrowo. Góry znowu. Ale za to nie główna droga, boczna droga. Takie drogi lubię, bo są one znacznie bardziej urokliwe niż główne drogi. Taka góra tam, co to dla nas maluchu, prawda? Po Pamirze to kurczę, żadna góra nie będzie ci starsza. Jest to kolejna trasa warta każdego wysiłku, aby tu dotrzeć. Jedna z piękniejszych dróg, które doświadczyłem na świecie. A, takie widoki z rana to jak śmietana. Znowu wszedłem w prędkość ponadparkową. Teraz mi się Afryka przypomina. Namibia, ta kurzawa. Latarka mniejsza. A, piękny to był szczerek, naprawdę. Ej, Не видишь? Домкрат нужен, домкрат. okej. Окей? W potrzebie są. Mamy taką poduszkę tu w Fremoncie. Nie mają lewarka, więc poduszkę użyjemy. Pomoc drogowa. No dobra, to dymajcie. Ja. Był jeden z lepszych zakupów, jaki dokonałem przed Afryką. Ta poduszka. Спасибо. Thank you, brother. Спасибо. Pomoc drogowa. W Kodaniu kipy po drodze. Przejechała się tu wyrównywarka tej drogi, ale maszyna naprawdę kurde niesamowita. Ten facet z tyłu, kurczę, dosłownie jakby jest z Mad Maxa, kurde, gdzieś tam siedział. Gdzieś włóczni mi brakowało. Ale pięknie wyrównali tutaj. Okej? Co? One, two, Tire? Wheel? three. Wheel? Finish. Один запаска я возьму, запаска. С вами поеду, будете Ja здесь. понимаю. Я обратно сюда. Хорошо? Окей? Drugi raz mi się popsuło koło. Nie mają już na wymianę następnego, więc zabieramy im 2 koła, 25 km do naprawy. Na jazd tylko mocno Koła jadą tam, a mechanik, kierowca idzie za nim. Mam nadzieję, że sobie już tam poradzi w miasteczku za 25 km. Польша? Polsza. Давно здесь? Kirgistan? Да. Jeden tydzień. Jedna niedziela. Неделя? Jakie imię? Twoje? Адилет. Adilet. Ю. Arkady. Аркадий. Arkady. Kuda? Бишкек. O, Обратно Бишкек. a brat? Okej. Мы тоже турист, отдыхать. A, to czemu ta droga? Больше нет дорога. A, работаsz z turystami, Я помогаю. to ty mieszkasz w Biszkek. Żena? Есть. Biszkek. Бишкек. Жена Бишкек. I am Бишкек. Żona robota? Жена медик. Medyk. Медик. Я полис Бишкек. Polis. Окей. Okej. Драйвер полис. A, okej. Телефон запиши. Да. Позвони, приходи. Бишкек, проблем. Мне позвони, я приду решать. Хорошо? Spasiba. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Okej, no problem. Kirgistan krasiwa. Красиво? A, gory. Больше гору нет? Gory, ale mniejsze. Меньше. Też krasiwa, ale mniej gory.
Бисикуль хорошо. Bicyklu, da? Хорошо. Вода чистый. Czysta woda? Чистый, горный вода, горный. Aha. Вот это город, камни, мамни, чистый вода. Z gór spływa. Да, с гор. Бисикуль, рыба, A, вот. da? Один рыба попробуй. Da, da. Jaka najlepsza Да. ryba? Ты где такой, нигде такой рыба нет. Da? Я тебе слово даю. Jaka najlepsza? Форель, форель, Karel. форель называется. Harel, harel. Скажи, приедешь в Иссыкуль, скажи, иссыкульский форель. Harel. Вот его держишь, вот так нюхаешь, запах. Чистой воды запах. Пожаришь рыбу, вкус такой, так в рот берешь, такой вкус. Ой, W Bicyklu chłodna woda? не, тепло. Ciepła? Там турист, Da? море, море, миллион туристов. Da? Karakol? Каракол Ясно. дальше Иссыкуль тоже. Каракол тоже поедешь, да? Da, da. Когда в Бишкек приедете, позвоните. Хорошо. У меня дома баня, сауна О. хорошая. Я сауна сделай, пар, баран, шашлык, машлык. Очень хорошо. Конечно, конечно. Хорошо? Хорошо. Обязательно. Хорошо. Спасибо. Jak będzie, to zadzwonimy. Szczęśliwe, szczęśliwe. Szczęśliwe. Team serwisowy po drodze. Dzisiaj pełną parą pracuje. Są jakieś jurty. Późno się zrobiło. Może warto by było gdzieś tutaj się rozbić. Można mamy gdzieś tutaj pałatki? Давай, смотри. Spasiba. Ну, вы откуда? Z Polszy. Z Polszy. Польша? Polsza, Polsza. Polaki. Польша она не начинает. My Polaki. Tak, można gdzieś tutaj? Да, сюда, туда, давай. Да? Как? Okej, хорошо. Spasiba, spasiba. Przyjechali na wakacje tutaj Kirgizi ze swoją jurtą w góry. Ekstra. Mamy pałatki, namioty, oni mają jurty. Fajny mają sposób na życie Kirgizi. Podoba mi się, kurde. Latem ciach ze swoimi statkami w góry. Zimą do miasta. Wracają. Хорошо. Super. Można? Можно. Pani zaprosiła na herbatę w jurcie. Super. Herbata ze śmietaną. To masło? Хорошо? A to śmietana. Сметана, Сметана. каймак, Kajmak. кыргызча каймак. Kajmak. Спасибо. До свидания. Przede mną wywijaz za wywijazem. Drapujemy się po zboczu tej góry wyżej i wyżej cały czas. Moja puszka, kurde, zabrała mnie w takie miejsca, no. Czy wy wiecie, że tu nigdy nie było malucha na tej drodze? Nigdy. Gwarantuję to. Po prostu to gwarantuję. Mój mały Fiat 126 EL X nawet jest pierwszy. Prawdopodobnie po raz ostatni podczas tej podróży wspinam się na ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Dalej powinno być znacznie niżej.
nowi młodzi fani małego Fiata tutaj się znaleźli. Podziwiają maszynę. To jest ta maszyna. Widziałeś? To jest tutaj nalepka, klej, ciach. Apa tahu? Ah, kabar ini. Ach, co za droga, no. Niesamowita. Świetnie się tu jeździ. Jak na razie Pamir był piękny, wspaniały. Była walka, ale ta droga jest najpiękniejsza, jaką jechałem. Przebija wszystkie. 51 dzień podróży. Krasiwa. Uwielbiam takie przestrzenie. Tamte góry, las był fajny, po drugiej stronie przełęczy krajobraz zupełnie inaczej wygląda. Po prostu pagórkowate, zielone przestrzenie i jurty. No i przede mną rozpościerają się wody jeziora Songkhul. Z drugiej strony jeziora chciałbym się zatrzymać. Tam ponoć też są jurty. Polecano mi to miejsce. To wszystko tam z jeziorem w tle, góry. To jest, kurczę, no taki niesamowity płaskowyż, no w wysokości 3000 metrów. Coś niesamowitego. Pięknie. Piękne miejsce. Dobry, bo to był pomysł. Tutaj przyjechać. Rzeka? Tutaj jest rzeka? O kurde. Mamuk się od spodu trochę obmył i jedziemy szukać naszej jurty dzisiejszej dla nas. Tutaj jedziesz, kurczę, i masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć ścieżek do wyboru. Wybieram pierwszą z brzegu od lewej strony. Kurczę, tych jurt tutaj jest naprawdę jak grzybów po deszczu. Białe grzybki wyrosły. Pieczarki. Oszołomiony jestem tutaj ilością tych hoteli, jak to inaczej określić, jurtowych. Po drugiej stronie jeziora znacznie bardziej mi się podobało. To takie bardziej naturalne, widać, że tam Kirgizi mieszkali, a nie były tylko jurty dla przybyłych turystów. No ale już nie chce mi się wracać na drugą stronę, a poza tym nie mam paliwa. Muszę tu zostać gdzieś. Ja jeszcze ostatnie moje 10 litrów paliwa. Mam nadzieję, że dojadę do stacji benzynowej. A dzisiaj nad jezioro. Jeszcze jedno, większe jezioro trochę. Isyk-Kul. Chyba najsłynniejsze kirgijskie jezioro. Po kilku dniach przejazdu przez góry docieram do bardziej znanej mi cywilizacji, nad jeziorem Isyk-Kul. Выбирайте. Wybieram. No, хорошо, za dużo. Dwa. Tu, Два штуки, да? tu, o. Все, да? Wystarczy, все. А, все умно. Ой, дурень, мрия. Ой, давай. Давай, возьми. Ой. To nie Zaporożec, Fiat. Fiat. А сколько литров жрать? Zawsze te same pytania. Ile pali? Podobny do Zaporożca. А To nie откуда Zaporożec. едете? Польша, да? Откуда jedziesz? Z Polski? Z Польши, да? Polszy. 5 litrów, 2 cylindry. 2 цилиндра. С заборным щеки трое.
5 литров. А он Спасибо. 25. Молодец. Taki malinki Land Cruiser. Да, маленький вокруг. Po drodze zahaczyłem miasteczko Bohonmajew, które jest znane m.in. z tego, że w okolicy tutaj mieszka sporo łowców z orłami. Tak zwani kirgiscy berkutci. Zdobywam kontakt do jednego z nich. Razem jedziemy na trening orła. W Azji Środkowej tradycja polowań sięga czasów przed narodzinami Chrystusa. Polowania odbywają się późną jesienią i zimą. Wiosną i latem, tak jak to dzisiaj obserwuję, orły są wypuszczane na loty ćwiczebne i karmione królikami. Nasz orzeł to samiec, znacznie mniejszy od lepszych łowców, jakimi są samice. Dobrze wyszkolony orzeł, którego trening trwa nawet 4 lata, w sezonie łowieckim wraz ze swym trenerem potrafi złowić kilkadziesiąt lisów i nawet zmierzyć się z wilkiem. алыста бараткан түлкүгө салган мындай коркунуч бар да мында. Interesting thing is there always must be one female and male. Aha. And if the female breaks first, the female eats the other eggs. Alright. It's male. If the male breaks first, they grow up together. Okay. Because as we told you, the females are braver than males, and stronger and bigger. Teraz będzie krwawy moment. Zostanie wypuszczony królik i orzeł będzie go łapał. Facet wydaje się być niesamowitym trenerem, bo to jest jego 5. orzeł. Z tego, co mówił tutaj tłumacz, jest bardzo, bardzo znany w tym fachu. Też tak wygląda, kurczę. No żal mi tego królika niestety, muszę powiedzieć. Ale co zrobić? Orły też muszą coś jeść. Чапкандай алды. Czyli teraz będzie podział jedzenia. Pół królika idzie do właściciela orła, a druga połowa dla orła. О, сумка салсал. Салабыз акытта бир бүт менен анан свободага кое беребиз. They keep the eagle for 15 and 20 years. Aha. And after this time, they release them to the freedom. Yeah, To the wild. yeah, to the wild. Кое берүүдөн мурун 1 жыл мурун даярдайбыз. Бул жапайы жашоого буларды. Yeah, they before releasing, so they prepare them for 1 year. This cap is for security. It's made from the skins of cow. They put them for security, for safety. You know, every time they attacked, you know, they see something. they Yeah. may attack. Ale ciekawe jest to, jak Kirgizi jeszcze mają te swoje tradycje. Są jurty, nomadzi, ludzie żyją w jurtach, konie, wszędzie konie. Kirgiz nie zszedł jeszcze z konia. No i te orły tutaj w tym miejscu. No i miałem to ogromne szczęście zobaczyć jak orły się zachowują i posłuchać trochę opowieści człowieka, który wydaje się mieć niesamowite doświadczenie w polowaniu z orłami. Sam trenuje ludzi, trenuje orły. Wiąże się z takim orłem na kilkadziesiąt lat, 20 lat. Od pisklaka. I ten orzeł czuje też niesamowitą więź do niego. Także było to wszystko niesamowite. Pomimo tego, że ten biedny królik jednak stracił życie, nie na darmo, bo oczywiście jest to pokarm dla samego orła. Dalej jadę wzdłuż jeziora Issyk-Kul do miasta Karakol, skąd ponownie wyruszę do Kazachstanu.